Wyobraź sobie, że jesteś Bolesławem Krzywoustym. Masz rok 1121. Od lat próbujesz ogarnąć północną granicę swojego państwa, a Pomorze wraca do ciebie jak przewlekła choroba. Najazdy, łupiestwo, bunty i dymiące zgliszcza twoich wiosek. W końcu mówisz dość. Tym razem to nie będzie zwykła wyprawa karna. Nie kolejna demonstracja siły, po której rycerze wrócą do domu z naręczem futer. To ma być cios, po którym przeciwnik już nie wstanie. To nie jest opowieść o jednej epickiej szarży, to historia o wojnie systemowej. O tym, jak Bolesław krok po kroku brutalnie i metodycznie przyginał Pomorze do ziemi. A punktem zwrotnym jest bitwa o nazwie, która dziś brzmi niemal niewinnie. Nie kładź. Dziś sprawdzimy, dlaczego pod tą zapomnianą miejscowością miecz musiał wyrąbać drogę do krzyża. Musimy to sobie wyobrazić. Pomorze dla Piastów to nie tylko kawałek ziemi nad morzem. To była żyła złota, kasa, szlaki handlowe, porty i sól, ówczesne białe złoto. Pomorze to był miecz przystawiony do gardła Wielkopolski. Religia? Tu sprawa była śliska. Chrzest oznaczał wejście do europejskiego klubu. Jeśli nie byłeś w klubie, byłeś zwierzyną łowną. Walki z pomorskim księciem Świętopełkiem doprowadziły Krzywoustego do pasji. Ten przeciwnik nie znika jednak z naszej opowieści. Wrócimy do niego w dalszej części tej historii. Bolesław zrozumiał, że jeśli chce mieć spokój, musi zmienić strategię. Zamiast gonić Pomorzan po lasach, zaczął stosować inną metodę. Niszczenie grodów do fundamentów, masowe przesiedlanie. Mówimy o około 8000 rodzin. Narzucanie ciężkiego trybutu. To nie była tylko walka o honor, to była operacja demograficzna i gospodarcza. Kto tu rozdawał karty? Bolesław Krzywousty, władca z obsesją porządku. Dla niego Pomorze było otwartą raną, którą postanowił wypalić żelazem. Warcisław I, pierwszy historyczny władca Pomorza Zachodniego. Sprytny gracz, który musiał lawirować między potężną Polską a własnymi niepokornymi możnymi. Świętopełk, postać cień. Niektórzy widzą w nim sojusznika Warcisława, inni pechowca, który mógł w tym konflikcie stracić wszystko. Źródła tu milczą, ale jedno jest pewne, po drugiej stronie nie stali amatorzy, tylko twardzi ludzie, którzy mieli dużo do stracenia. I tu wchodzi mały problem techniczny. Gdzie właściwie była ta bitwa? W starych zapisach pojawia się nazwa Naclam. Przez lata mylono ją z Nakłem nad Notecią, ale dziś historycy są niemal pewni. Chodzi o Niekładź, pod dzisiejszymi Gryficami. Sama bitwa? Paradoksalnie wiemy o niej mało, bo kronikarze woleli pisać o cudach misjonarzy niż o szczegółach formacji wojskowych. Ale brak opisów nie oznacza, że było lekko. Wręcz przeciwnie. To, co stało się pod Niekładzią, było tak skuteczne, że na lata zamknęło temat oporu zbrojnego. Rok 1121, choć niektórzy badacze patrzą na logikę kampanii, przesuwają ją na rok 1122. Teren trudny, błota, lasy, okolice grodu. To nie było miejsce na rycerskie popisy, to było miejsce na rzeź. Armia Bolesława miała jedną przewagę, której nie da się wyliczyć – doświadczenie. Polskie oddziały były jak dobrze naoliwiona maszyna do oblężeń. Wyobraźcie sobie ten moment. Pomorzanie uderzają pierwsi, próbują wykorzystać znajomość terenu, ale linia Piastów nie pęka. Wytrzymują impet, a potem przechodzą do kontrataku. W takich bitwach nie ginie się od pierwszego cięcia. Ginie się wtedy, gdy w szeregi wkrada się panika. Gdy jeden oddział zaczyna się cofać, a potem cała armia zamienia się w uciekający tłum. Nad Niekładzią Pomorze pękło fizycznie i psychicznie. Po klęsce Pomorzan w polu, Bolesław rozpoczął oblężenie. Gród został zrównany z ziemią, przekaz był jasny. Stary świat właśnie spłonął. Skąd w ogóle wiemy, że tam doszło do rzezi? Zapisał to mnich Ebo, biograf świętego Ottona.
W swoich kronikach zanotował krótko, ale dosadnie. Bolesław zdobył i całkiem zburzył gród, który nazywał się Nadsa. To jedno zdanie to akt zgonu dawnego pogańskiego Pomorza. Warcisław I musiał zgiąć kark, ale uwaga, Bolesław był realistą. Nie wcielił Pomorza Zachodniego bezpośrednio do Polski, tak jak zrobił to z Pomorzem Gdańskim. Zrobił coś mądrzejszego. Uczynił z Warcisława lennika. Warcisław musiał płacić srogi trybut, 30 grzywien srebra rocznie, dawać Bolesławowi żołnierzy na każde wezwanie i najważniejsze, przyjąć chrzest i wpuścić misjonarzy. Wróćmy jeszcze do Świętopełka. Dlaczego to postać kluczowa w tej opowieści? W 1113 roku Świętopełk odpierał ataki Bolesława na Pomorze. Krzywousty to zapamiętał i poprzysiągł zemstę. W kampanii 1121 roku, kończącej się pod Niekładzią, Świętopełk pojawia się jako postać, którą Bolesław musiał definitywnie wyeliminować z gry, by Warcisław został sam na polu boju. Źródła sugerują, że podczas tych brutalnych walk Świętopełk wraz z całą rodziną dostał się do niewoli. Czy został potem zamordowany? Tego nie wiemy. W 1121 roku kroniki odnotowują śmierć Świętopełka, ale czy akurat tego? Historycy są rozbieżni. Potem pergamin już milczy. Dla Bolesława było to bezcenne zwycięstwo psychologiczne. Mając w ręku najważniejszych przedstawicieli pomorskich elit, mógł podyktować Warcisławowi warunki, których ten nie mógł odrzucić. Postać Świętopełka służyła Krzywoustemu do pokazania innym pomorskim liderom, co czeka tych, którzy łamią słowo dane piastowskiemu księciu. Jego upadek był jasnym sygnałem dla reszty możnych. Możecie być lennikami jak Warcisław i zachować władzę, albo możecie skończyć jak Świętopełk, w łańcuchach patrząc, jak wasze grody obracają się w perzynę, lub dać gardło za opór. Świętopełk jest ważny, bo to on spersonalizował konflikt. Bez niego walka o Pomorze byłaby tylko starciem armii. Dzięki niemu stała się starciem charakterów. To jego nieugiętość i ostateczna klęska zmusiła Bolesława do przejścia od strategii wypadu w połupy do strategii walca, który ostatecznie wyrąbał drogę dla chrześcijaństwa i polskiej dominacji nad Bałtykiem. Kilka lat później święty Otton z Brambergu ruszy na Pomorze z krzyżem, ale pamiętajmy, on nie szedł w ciemno. Szedł tam, gdzie wcześniej Bolesław Krzywousty mieczem przygotował mu grunt. Niekładź to lekcja o tym, że historia nie zawsze toczy się w blasku wielkich haseł. Czasem toczy się w błocie pod zapomnianym grodem, gdzie jeden władca postanowił przeorać rzeczywistość, by zbudować fundamenty pod nowoczesne państwo. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku Zapomnianych Bitew. Do usłyszenia w kolejnej opowieści.